sposobem finansowania wojny przez rząd to jest po prostu zaciągnięcie pożyczki. No tylko problem znów może polegać na tym, że jeżeli rząd chce pożyczać na wojnę po to, żeby spłacać te pożyczki po wojnie, czyli de facto przez następne pokolenia, to się może okazać, że tych chętnych do pożyczenia rządowi nie będzie zbyt wielu, bo co będzie, jeżeli rząd przegra, prawda? Czy wtedy będzie w stanie spłacić zaciągnięte pożyczki? The third and the easiest way of all for the government to finance anything is simply to print money. And with this, they can essentially spend the money and reduce the purchasing power of everybody secretly and unobserved. In other words, rising prices result in a hidden tax on everybody as the government spends the new money. Natomiast trzecim sposobem, który jest najbezpieczniejszy, najpewniejszy, to jest po prostu drukowanie pieniędzy i w ten sposób przyczynianie się do inflacji, dlatego że wtedy po prostu wartość tych pieniędzy są na rynku, wartość tych pieniędzy spada i to po prostu powoduje, że ten ciężar jest rozkładany na wszystkich, siła nabywcza ludzi po prostu spada. The Federal Reserve Board was created here in 1913 and they used their power to print money to pay for World War I. And then they abandoned the gold standard and started printing money without abandon, as if every day, all the time, was war. And the result is that the purchasing power of the dollar today is less than 2% of what it was just 7 years before. And almost everybody has become accustomed to inflation as if it's normal and ordinary. Bank Rezerwy Federalnej został utworzony w 1913 roku, prawda? Potem się zaraz pojawiła I wojna światowa, na potrzeby której trzeba było drukować pieniądze. Potem troszeczkę się sytuacja poprawiła, no ale potem znowu była II wojna światowa i znowu trzeba było drukować pieniądze. No i tak już dalej trwało i te pieniądze są drukowane. No i tak jakby przez cały czas jakbyśmy mieli do czynienia z gospodarką wojenną. Efekt jest taki, że w tej chwili wartość dolara amerykańskiego, czy siła nabywcza dolara amerykańskiego wynosi 2% tej siły nabywczej, która była przed 70 lat. Of course, the dollar may seem stable or even strong only because it's compared to other currencies, and all currencies are being inflated. Here's one, the Serbian dinar, that they printed during their war in the early 1990s. And this is 10 billion dinars. And with this, you could buy an egg. Oczywiście, tutaj jeżeli mówimy o dolarze amerykańskim, możemy powiedzieć, że to jest waluta stabilna czy mocna w porównaniu do innych. No bo jeżeli popatrzymy na ten papierek, który profesor w tej chwili trzyma w ręce, to jest dinar serbski, drukowany na początku lat 90., wtedy kiedy oni prowadzili wojnę i ten banknot ma nominał 10 miliardów dinarów. Jego wartość wystarcza na to, żeby kupić jajko. Wystarczy. But you had to spend it quickly because they had 200 billion% inflation. This only lasted, well, less than a few days. Then you had to have the 50 billion dinar note to buy the egg by the end of the week. Ale jak już się miało te 10 miliardów, to się trzeba było zakupem tego jajka śpieszyć, bo przy tej inflacji, która wtedy była, jak się poczekało do końca tygodnia, to trzeba było skorzystać z tego następnego banknotu w wysokości 50 miliardów dinarów, po to, żeby to samo jajko kupić. And then, within a few days, you had to have a 500 billion dinar note to buy that egg. No, za parę dni, jak się ktoś spóźnił, to znowu na to samo jajko trzeba było 500 miliardów dolarów. Dinarów, przepraszam. This is a chart of the monetary base, the high-powered money in the United States. It's what the Federal Reserve Board creates in currency in your pockets and bank reserves. It's the hardcore base of money. And you can notice that, well, let's see, they started off with this much monetary base over the years, the 80s. Yes, we started to have inflation. It started increasing more and more. Whoa, 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 whoa. Just in the last 6 months, we've had almost a doubling of the entire monetary base. Now, there's a lot to this story, but it should
be cause for great alarm. There's something really, really scary going on here. And it portends some troubling times ahead. No i jeżeli popatrzymy na ten wykres przedstawia bazę monetarną, czyli po prostu ilość wszystkich środków, które się znajdują w obiegu, plus w bankach. No i jeżeli popatrzymy na to, jak się ta wartość zmieniała od lat 60. do dzisiaj, to widzimy, że na początku to szło sobie tak pomalutku, prawda, ta inflacja rosła, czy ta baza rosła. Natomiast pod koniec ubiegłego roku w ciągu 6 miesięcy ta kwota się prawie podwoiła, prawda? Czyli można powiedzieć, że tu już jakiś niebezpieczny sygnał, coś się dzieje źle. Now, if you or I printed up money, we'd go to jail for just $1,000 because we are guilty of robbing people products and reducing the purchasing power of their money. But when the government does it by the billions and trillions of dollars in months, it's just monetary policy. No, gdybyście Państwo albo ja, gdybyśmy zaczęli produkować fałszywe pieniądze, prawda? Oczywiście byśmy momentalnie trafili do więzienia, no dlatego, że tak powiem w ten sposób obniżamy wartość pieniądza, obniżamy siłę nabywczą innych ludzi. Natomiast jeżeli rząd drukuje te dolary w miliardach czy w bilionach, prawda? To się nazywa polityka pieniężna. Now inflation does not affect everybody the same. There are very big winners and there are very big losers during inflation. Because as the money becomes worthless, those who are holding that money find that the prices go up so much that it can't buy anything. The people that are hurt the most is the broad base of the population who are people with fixed incomes, like wages, people who have put money into savings because they need to take care of their children's education or their medical treatment or unemployment or just to buy a house, and the people who are pensioners because they're saving for their retirement, and renters who find that prices go up faster than their income. But all of that wealth that is lost, it doesn't disappear into the sky. It essentially is transferred to the people in the winning column who gain value not because suddenly their house is worth more, but because it hasn't changed in its nature. It's just become everybody wants it. Everybody wants these things. Well, first of all, debtors are enormous beneficiaries. Oczywiście w inflacji nie jest tak, że wszyscy, ona dotyka, czy wpływa na wszystkich jednakowo. W przypadku inflacji mamy do czynienia z tymi, którzy tracą i z tymi, którzy na niej zarabiają, prawda? Któż traci, a więc to są przede wszystkim osoby, te, które mają te pieniądze, prawda, czy którzy mają stałe pensje, to są ci, którzy oszczędzają swoje pieniądze na jakieś tam przyszłe wydatki, na przykład na kształcenie dzieci, na leczenie, na kupno domu i tak dalej. To są emeryci, to są ci, którzy żyją jakiegoś wynajmu i wtedy te ceny bardzo rosną. No ale oczywiście, jeżeli jedni tracą, to ktoś na tym zyskuje i mamy tą całą drugą kolumnę, przy czym tą pierwszą pozycją to są dłużnicy. Generally speaking, debtors like inflation because they can pay back their debts with cheaper money. If I borrowed 10 billion dinars when it could buy a palace, and I can pay it back a few years later in something that can buy an egg, that's pretty good for the debtor. The biggest debtor of every country in the world is the government in that country. No i tutaj któż najwięcej zyskuje na tym? Najpierw to są dłużnicy, prawda? Dlatego, że i tutaj jeżeli pożyczają jakąś ilość pieniędzy, a potem jest duża inflacja, to co spłacają jest warte dużo mniej. Jeżeli na przykład za tych 10 miliardów dinarów kiedyś tam kupiłem pożyczonych, prawda? Kupiłem pałac, a za parę lat oddaję wtedy, kiedy to jest równowartość jajka, interes jest całkiem dobry. No a któż jest zawsze największym dłużnikiem w każdym państwie? Oczywiście rząd.